Program niniejszy powstał we współpracy z miastem Tarnów. Dość dawno temu, bowiem w roku 1330 na niewielkim, ale górującym nad okolicą wzgórzu założono miasto. Miasto, którego architektoniczne jądro w niezmienionej niemal postaci przetrwało do dziś. To miasto to Tarnów, a ja jestem w tej chwili w jego sercu. Jestem na tarnowskim rynku. Zasadźcą miasta był wojewoda krakowski o niezwykle rzadkim imieniu Spycimir, a nazwisku Leliwita, w zasadzie zawołaniu, no bo wtedy nazwisk jako takich jeszcze nie było. I zanim do Tarnowa przejdziemy, zastanówmy się nad imieniem Spycimir. No, powinniśmy się jednak trzymać tradycji. Wydaje mi się, że każdy, kto zostaje wojewodą krakowskim, powinien przybierać imię Spycimir i swoim dzieciom, oczywiście tym płci męskiej, nadawać to imię. Wówczas zbiór Spycimirów byłby w naszym kraju znacznie bardziej wysycony. To rzecz jasna tarnowski rynek. Jeden z najpiękniejszych w całym kraju i nie tylko. I nie tylko my widzimy w tym piękno. Musicie wiedzieć, że w zeszłym roku CNN Travel wybrał Tarnów w gronie 15 najpiękniejszych europejskich miast. Oczywiście nie tych największych, nie tych metropolii. Komu miasto zawdzięcza najwięcej i komu zawdzięczamy taki wspaniały, czyściutki renesans? Hetmanowi wielkiemu, koronnemu, Janowi Tarnowskiemu. On był właścicielem miasta, zresztą niemal do samego końca I Rzeczypospolitej Tarnów był miastem prywatnym. No zobaczcie, takie kamieniczki przy rynku, renesansowe okna, renesansowe boniowania i freski. Cudo. Z tego miejsca doskonale widać niegdysiejszą wielkość zasadźców, no bo rynek jest dokładnie na szczycie wzgórza. A tutaj tak zwane wielkie schody. No nie jest to, co prawda, jeśli chodzi o wielkość schodów, skala odeska, no ale jednak kawałek w dół zejść trzeba, kawałek nieduży. To mnie niezmiernie cieszy. Miasto ma wiele koneksji polsko-węgierskich. No zacznijmy od najważniejszej. Mianowicie, to właśnie w tym miejscu przyszedł na świat Józef Bem. No wtedy jak przyszedł na świat, jeszcze nie generał. Na tablicy pamiątkowej jest napisane, że urodził się w tym budynku. No nie jest to informacja do końca precyzyjna. On urodził się w budynku, który tutaj stał wcześniej. Ten budynek jest późniejszy. Wcześniej też w miejscu placu targowego było co innego. Mianowicie był tutaj kościół niewielki i cmentarz, ale wskutek reform cesarza Józefa II, kiedy to likwidowano cmentarze przykościelne, ten cmentarz właśnie zlikwidowano i kościół zlikwidowano. Powstał plac targowy nazywany Burek. No nie od psa. Burek. Spory co do nazwy. Niektórzy twierdzą, że Bruk, niektórzy twierdzą, że Nachburg, bo tam dalej był zamek. Wszystko jedno. Ważne, że mamy tutaj już z dość długą tradycją cały czas działające miejskie targowisko Rzut Beretem od rynku. W tym miejscu zaczynaliśmy program przy ratuszu w rynku. Potem przeszliśmy na drugą stronę, by zobaczyć tę wspaniałą renesansową pierzeję. Następnie poszliśmy tędy, zeszliśmy tymi schodami, wielkie schody. Tu mamy po drugiej stronie miejskie targowisko. A teraz jesteśmy tutaj. Zatem mamy kościół Bernardynów i mamy mniejsze schody. Podobno najpiękniejszy zaułek jest tutaj, no ale makieta makietą, no więc teraz kościół Bernardynów,
i rzeczone schody, o których wam wcześniej mówiłem. Oto Bima, jedyne co zostało z XVII-wiecznej wspaniałej synagogi, zniszczonej przez Niemców tuż po wkroczeniu, jeszcze w 1939 roku. Szacuje się, że do wybuchu II wojny niemal połowę mieszkańców miasta stanowili Żydzi. I żydowski był znaczny fragment Starego Miasta. No jednak ten kwartał był dość niewielki, liczba mieszkańców spora, zatem do dzisiaj została charakterystyczna architektura. Węższe uliczki, mniejsze kamieniczki. No, wygląda to jak Hiszpania czasami. No bo zobaczcie, takie maleństwa, tamten zaułek, który pokazywałem na makiecie, właśnie tam się mieści. Naprawdę wąziuteńka, ciasna przestrzeń. Mieszkańcy tej części Tarnowa zniknęli, zatem zasiedlili to miejsce ludzie często podejrzanej konduity, tak jak na Kazimierzu w Krakowie, tak jak w Lublinie na Starym Mieście. Zatem pamiętam, byłem tu w latach 70. czy 80. i tarnowskie Stare Miasto nie było miejscem ekscytującym. Były tu po prostu meliny i koszmar. To się w tej chwili zmienia, o ile już nie prawie całkowicie zmieniło, ale co zostało? Coś, czego niestety nie ma w wielu zabytkowych przestrzeniach, które są wypatroszone, odnowione i oddane głównie ku uciesze turystów. Zatem tam są galerie i sklepy z pamiątkami, a tutaj to wszystko, co ma służyć normalnym ludziom do życia. Zatem sklepiki, punkty usługowe. Nagadałem się tyle, byście mogli tę wąskość zobaczyć. To jest właśnie ów cudowny zaułek. A oto część miasta w takiej architektonicznej formie, w jakiej pozostawiła je po sobie nieboszczka Austria. To słynna ulica Krakowska, tam słynna kawiarnia tatrzańska, ale wypiję kawę w tym miejscu, bo to będzie pretekst do bardzo ciekawej, choć niespecjalnie długiej opowiastki. Tarnów był trzecim galicyjskim miastem wyposażonym w tramwaj. I nie chodzi tutaj o tramwaje konne, lecz tramwaje takie, jakie znamy do dzisiaj, tramwaje elektryczne. Pierwsza była stolica Galicji, czyli Lwów, potem Kraków, a potem Tarnów. Tramwaj, a w zasadzie tramwaje, jeździły tutaj do czasów okupacji niemieckiej. Niemcy zlikwidowali trakcję, mówiąc, że przeszkadza im ona w komunikacji samochodowej na wschód. Tramwaj tu już nie wrócił w postaci jezdnej, ale w postaci stojącej jest, bo zachowała się słynna tarnowska Biedronka, tak te czerwone wozy nazywano. W jednym z nich mamy kawiarnię, a ponieważ Galicja to nie tylko miejsce tramwajowe, mówię o miastach, ale również miejsce kultury kawowej, Triest, wiecie, był w tym samym państwie. Zatem i w Tarnowie pije się dobrą kawę, zresztą zaraz potwierdzę to. Tak, całkiem dobre espresso. Wpływy skandynawskie tego lightowego parzenia i palenia tutaj jeszcze nie dotarły. I podają w Cafe Tramwaj również domowo wyrabianą szarlotkę na ciepło. Szczodrze nacynamonowana. Dobra, jabłka nierozpaczkane. A ponieważ jest to Cafe Tramwaj, a nie tramwaj, więc to nie jeździ, lecz stoi. Zatem nie muszę pożreć tego w trakcie jazdy pomiędzy przystankami. To był niemal koniec XIX-wiecznego miasta i koniec XIX-wiecznej kamienicznej zabudowy. Tutaj już przedmieście, i dworek. Musicie wiedzieć, że po Tarnowskich w Tarnowie nastał czas Sanguszków i właśnie jeden z Sanguszków podarował ów dworek swojemu majordomusowi. Dworek ocalał. Został niedawno
odremontowany i nazywa się Różana. Dlaczego? Ponieważ ta ulica tutaj kiedyś nazywała się Różana. Dworek, domki, ogrody, róże. Co mieści? Restaurację. Poprosiłem o 4 dania z karty. Pierwsza konstatacja, bardzo ładnie wyglądają i są sezonowe. Przyjrzyjmy im się bliżej, muszę wstać, no bo zaczynam od zup, ale zupy obie to jest kompozycja. No to są takie chipsy z ziemniaków i z marchewki, tutaj grzanki, pod spodem prześwituje surowe żółtko i teraz, właśnie teraz, no normalnie robi to pani kelnerko albo pan kelner, no ale zrobię to sam, wlewam do środka zielony płyn. Jakiż to jest płyn? To jest mianowicie krem z niedźwiedziego czosnku, czyli tego, co teraz rośnie. Wspaniała rzecz. Tutaj druga zupa. Opis jest taki. Barszcz z pierożkami z gęsiną i asiet malinowym. No więc mamy pierożki, tak, ciepłe. I mamy barszcz, który wygląda ekstraktywnie i bardzo mocno. Zacznijmy zatem od barszczu. Bez pieroga na razie, bo bym sobie zakleił buzię. Wyśmienity barszcz. Rzeczywiście czuć infuzję malinową. To doskonale mu robi. No teraz to, gdyż niedźwiedzi czosnek to moja wielka miłość i cieszę się, że wraca on powszechnie na stoły. Bomba. 2 dania, drugie. No to niby klasyczne, ale zobaczcie, jak pięknie podane. To jest mianowicie kotlet schabowy, ale z kością. Przecudnie opanierowany, no prawie jak w panko, chociaż jest to chyba dobrej jakości bułka tarta. Ziemniaki to jest chyba też takie pire z niedźwiedziego czosnku. Tak, super. No i pieczona kapusta. Druga rzecz, która powinna być królową naszych stołów, oczywiście dla tych, którzy drób i mięso jedzą, a rzadko się pojawia, perliczka. Perliczka mianowicie, której nie da się na masową skalę hodować. Z perliczki nie da się zrobić broilera. Mięso jest znacznie ciemniejsze. Kończy się sezon na kasztany jadalne. Kasztany są tutaj. Kończy się sezon na jarmuż, a zupa z niedźwiedziego czosnku to początek wiosny. Słuchajcie, to wszystko jest naprawdę bardzo dobre. Jest. Dworzec w Tarnowie. Budynek piękny i okazały. Okazalszy nawet niźli dworzec w większym przecież Krakowie, choć z tych samych czasów obie budowle pochodzą. I ma on nie tylko konotacje galicyjskie, no bo w czasach austriackich powstał. Jesteśmy w Tarnowie, więc mamy tu jeszcze jedne specjalne konotacje, mianowicie tarnowsko-węgierskie. Dworce kolejowe były kiedyś wizytówkami monarchii, więc nadawano im bardzo podobną, niezwykle zresztą elegancką formę, niezależnie od tego, na których krańcach monarchii je stawiano. No więc była hala główna, z reguły tak wspaniała jak tutaj, choć trzeba przyznać, że ta tarnowska jest naprawdę niezwykła. No, było to wszystko, co musi być na dworcu, czyli kasy biletowe i coś, co na dworcu dziś nie zawsze jest, a kiedyś było. Elegancka restauracja to był często najważniejszy restauracyjny adres w mieście. To do naszych czasów z reguły nie przetrwało, ale miejsce po restauracji tutaj ma dziś przeznaczenie niezwykłe. Dworzec przeszedł gruntowną renowację w roku 2010. No i zobaczcie, posadzka taka jak była, nawet żyrandole z Wiednia sprowadzono. Te dla gołębi przeszkody to jest fragment oryginalnego wystroju wnętrza. Już wtedy o tym myślano. No nie można sobie było pozwolić, żeby tutaj przylatywały gołębie, bo właśnie tutaj była wspomniana restauracja. Ale teraz
mamy tutaj kontakt z historią i ze sztuką. Na 50-lecie powstania węgierskiego z roku 1848 Węgrzy zamówili u Jana Styki panoramę. Panoramę, która nazywała się Panoramą Siedmiogrodzką albo też Bitwą pod Sybinem, bądź też nosiła tytuł Bem i Petefi. Panorama, czyli rotunda w Lwowie, w Parku Stryjskim, no i namiastka kina. No bo tam były również inne plany, poza samym obrazem była też ziemia, jakieś fragmenty umocnień, armaty, więc miało się poczucie głębi. Oczywiście najpierw rzecz całą eksponowano w Budapeszcie. Tutaj widzimy, jak ten obraz, jak ta panorama w całości wyglądała. Jeszcze raz przypominam, to była rotunda, to był okrąg, ale Węgrzy nie wywiązali się ze zobowiązań finansowych wobec Styki i innych malarzy, bo Styka rzecz całą szkicował, a inni też pomagali mu to kolorować, więc Styka jako właściciel tegoż zdecydował pociąć panoramę na mniejsze części i sprzedawać te części jako osobne obrazy, czasami je przerabiając. No mniej więcej 60 fragmentów do naszych czasów dotrwało, jest w zbiorach prywatnych, w różnych muzeach, ale najwięcej właśnie tutaj, 23 fragmenty tutaj, czyli w Galerii Panorama, będącej filią Muzeum Okręgowego w Tarnowie. No to jest największy fragment. Dzisiaj osobny obraz o jakże wdzięcznym i aktualnym tytule oraz przesłaniu. Jeńcy rosyjscy mianowicie. No a poza tym sam fakt, że czeka się na pociąg na dworcu i można w tak cudnym wnętrzu obejrzeć obrazy. To jest coś. A propos Styki, on jeszcze malował dużo obrazów o tematyce religijnej i podobno kiedyś ukazał mu się sam Pan Bóg i powiedział: Styka, ty mnie nie maluj na kolanach, ty maluj mnie dobrze. Jesteśmy na dachu centrum handlowego Gemini Park. No to jest symbol współczesnych tarnowskich inwestycji, ale stąd ogarniamy niemal całą inwestycyjną, że tak powiem, historię miasta. No bo najpierw mamy jądro, Stare Miasto. No i poza wspomnianym Spycimirem, kto jest najważniejszym inwestorem? Hetman wielki koronny Jan Tarnowski. Potem to miasto, które się rozrasta i większość inwestycji pochodzi z czasów autonomii galicyjskiej, z czasów panowania cesarza Franciszka Józefa, czyli dworzec, budynki użyteczności publicznej. To jest tu. Tutaj mamy PRL, czyli ogromne osiedle. To tutaj to Jasna, prawie 30 000 ludzi. No i symbol z tamtych czasów architektoniczny. Nie mówię o blokach, no bo te są wszędzie w Polsce. Spójrzcie na tę konstrukcję. To jest tak zwana bania, wieża ciśnień, która została oddana do użytku na początku lat 80. zeszłego wieku. Ona zapewnia wodę tym blokowiskom. No i mamy coś pomiędzy PRL-em a czasami autonomii galicyjskiej, czyli drugą Rzeczpospolitą. Zobaczcie na te kominy, które na horyzoncie w niebo biją. To Azoty, słynne Azoty, Mościce. No niegdyś osobne miasteczko, dzisiaj administracyjna część Tarnowa. No i gdyby jeszcze była ładniejsza pogoda, to byłoby widać Tatry. No ale to już jest inwestycja górali, by również z Tarnowian ściągać dudki. Tarnów lokowano na tamtym wzgórzu, mniejszym, a obok mamy wzniesienie nieco większe. Tu był kiedyś zamek tarnowski, dzisiaj kompletne ruiny, kupa kamieni, mówiąc szczerze, ale to wzniesienie ma bardzo ważną geograficzną rolę, bowiem jest początkiem wypiętrzenia karpackiego. Tak, mamy tutaj dwa światy, tam całkiem płasko niemal, a tutaj już coraz wyżej i wyżej. Tu właśnie zaczynają się Karpaty.
No więc jak to wszystko w kuchni połączyć? Jak ten świat połączyć z tamtym? Jak w końcu pokazać te konotacje jakże silne tarnowsko-węgierskie? No przede wszystkim trzeba użyć lokalnych produktów. Mam ich tutaj nieco. Zacznijmy najpierw od rzeczy mleczarskich. Miejscowy zakład mleczarski robi narkotycznie dobrą, gęstą śmietanę, gęstą poprzez proces fermentacji, a nie żadne sztuczne dodatki. Robi też masło klarowane, które jest zresztą przez polski Slow Food certyfikowane, więc mamy dwie rzeczy z Tarnowa. Tu mamy kolejną rzecz z Tarnowa. Otóż grzyby. Grzyby, które uprawia, hoduje, bo to jest również dobre określenie, pan Mirek Cierpich. To jest prawdziwy grzybowy wariat. On jeździ autostradą pomiędzy Krakowem a Tarnowem i w kafeteriach na stacjach benzynowych zbiera fusy. Bowiem fusy kawowe są doskonałe do podłoża i na tym podłożu hoduje grzyby. Co tutaj mamy? No, to są shiitake. Świeżutkie wszystko, wczoraj zebrane. To jest doskonały grzyb, wygląda trochę jak kalafior, grzybnia młoda, potem te włoski będą większe. To się nazywa soplówka. To są przecudne, no książkowo piękne boczniaki. A tutaj mamy grzyby z rodziny opieniek albo też opieńków. No to są egzotyczne grzyby, one mają swoje specjalne nazwy, ale tylko mykolodzy wiedzą, jakie one są. Wiem, że są po prostu pyszne. No i co z tego zrobić? No nie wok i nie jakieś danie egzotyczne. Z tego można zrobić po prostu paprykarz z grzybów. Paprykarz, czyli coś, co zjadłby zarówno Bem, coś, co zjadłby zarówno Petefi, coś, co w końcu pewnie chętnie spożyłby każdy mieszkaniec Tarnowa, no i każdy mieszkaniec basenu karpackiego. Dobra, no to zaczynamy. Najpierw masło klarowane. Jeśli wolicie, może być tu olej, ale masło klarowane doda całości lepszego smaku. Masło zwykłe ewentualnie, ale ono mogłoby się spalić, więc najpierw niech się to masło nieco nagrzeje. Na rozgrzane masło wrzucam drobno posiekaną cebulę. Masło nie może być przerażająco rozgrzane, gdyż cebula ma się zeszklić, a nie zrumienić. Trzeba cały czas tego pilnować. No tutaj jest nieco nierówno. W tym miejscu zbiera się więcej tłuszczu. Trudno. Poradzimy sobie. Teraz grzyby. Trzeba je oczywiście posiekać. Co jest ważne przy grzybach jakichkolwiek, by nie siekać ich przerażająco detalicznie w malutkie kosteczki. No bo musimy też widzieć, co jemy. Soplówka, zresztą jadłem w Tarnowie te grzyby panierowane. To jest wspaniały grzyb. Naprawdę doskonały grzyb, podobno niezwykle zdrowy. Na tym się nie znam, ale ważne jest, że smakuje wybornie. O, zobaczcie, w takie kawałki i do środka. Gdzie można takowe grzyby kupić? No chyba trzeba to sprawdzać w internecie. No na razie to mykologiczne wariactwo, ta mykologiczna rewolucja nie szerzy się jeszcze sklepowo. Boczniaki, shiitake można dostać, reszty trzeba szukać u takich ludzi jak pan Mirek. Dobra, zrobimy teraz, by zapobiec przypaleniu cebuli, zrobimy rzecz następującą. Mianowicie wlejemy tutaj trochę wody, trochę. I teraz to się będzie dusiło, cebula będzie miękła, a z czasem woda wyparuje, będę już gotowy z posiekanymi grzybami i wrócimy z procesu duszenia do procesu smażenia. Teraz boczniaki. Zobaczcie, jakie cudowne. Wystarczy tylko odciąć tutaj to miejsce, gdzie grzybnia miała kontakt z podłożem i pokroić to w kawałki. Nie za drobne. Tych opieńkopodobnych, bo one są malutkie i cudne, w ogóle nie kroję. No zobaczcie, no jak takiego grzybka można pokroić. I co się wydarzyło?
Tak jak przewidywałem, woda wyparowała. Teraz, no bo to jest paprykarz, więc trzeba postępować zgodnie z regułami sztuki. Teraz wsypuję tutaj paprykę w proszku. Trzeba to od razu wymieszać, dodać parę kropel wody. Mówiłem to już chyba miliony razy, żeby papryka się nie przypaliła, nie skarmelizowała i nie zgorzkniała. I teraz, właśnie teraz, grzyby wędrują na patelnię. Grzyby i od razu trochę soli. Grzyby mają w sobie bardzo dużo wody, a sól wyciąga wodę, więc trzeba to posolić po to, żeby te grzyby tę wodę puściły. O Jezu, strasznie ich tu dużo nakroiłem, ale one zmniejszą swoją objętość za chwilę. Sami widzicie, co się stało. Surowych grzybów było tyle. Sól siadły. Mamy tutaj własny sos, który puściły grzyby. No, z papryką na razie tylko i z solą, ale teraz mam tutaj coś, co też robi pan Mirek. To jest doskonała przyprawa. Mianowicie suszone grzyby, głównie wspomniana soplówka. To jest niezwykle aromatyczna grzybowa przyprawa, więc płaska łyżeczka do zup, do sosów, kapitalny, naturalny dodatek. Tyle wystarczy, nie dodaję tam wody na razie w ogóle. Co muszę zrobić? Teraz dwie rzeczy. Do środka natka pietruszki przesiekana oraz trochę czosnku. Nie jest prawdą, że grzyby nie lubią towarzystwa czosnku. Otóż bardzo lubią. No, Francuzi w okolicach Bordeaux smażą prawdziwki właśnie z czosnkiem i z pietruszką. Hiszpanie dodają w Katalonii, no to przepraszam, Katalończycy, dodają do rydzy czosnek, a smażą je na oliwie. I to naprawdę będzie niezwykle dobrze smakowało, zwłaszcza że mamy młody czosnek, mamy tarkę, więc nie trzeba tego siekać. Wystarczy wetrzeć tutaj taki jeden czosnku ząbek i uważać, ewentualnie podlać to trochę wodą. Dobra, czosnek zlazł i dodać jeszcze dwie przyprawy. Mianowicie kminek, ale kminek zmielony, troszeczkę tego zmielonego kminku oraz majeranek, który jak zawsze warto rozetrzeć w dłoniach, też pamiętając, że nie jest to zupa grochowa, więc tego majeranku niewiele. No i ile to jeszcze dusimy? 2-3 minuty. Chodzi o to, żeby te grzyby stawiały opór zębom. Grzyby przeduszone, przegotowane, przesmażone są niedobre. Zostawmy je na chwileczkę i będziemy finiszować. Gdybyśmy mieli trzymać się terminologii węgierskiej, to jest perkelt w tej chwili. Rzecz już gotowa. Ale ja chcę zrobić paprykarz. Paprykarz od perkeltu różni się tym, że zawsze ma w sobie śmietanę. I zawsze, nawet jeśli ta śmietana jest doskonałej jakości, trzeba ją dodawać stopniowo, hartując, by przyzwyczaić ją do wysokiej temperatury. No i właśnie to czynię. Jak już będzie w tym wystarczająco dużo śmietany, to jeszcze to tylko zagotuję i to wszystko. Rzecz gotowa. Możemy takie grzyby potraktować jako danie obiadowe albo też kolacyjne i podać je z dodatkami, na przykład klusek półfrancuskich albo też klusek w typie galuszka, polenty welmama łygi. Można podać je z ziemniakami, ale można też po prostu w głębokim talerzu podać je solo. No wtedy to będzie nie tyle paprykarz, co grzyby w śmietanie, bo również przecież i my mamy taką potrawę. Bo to jest rzecz, która łączy. Oczywiście nasze grzyby w śmietanie nie mają w sobie papryki najczęściej, no ale jesteśmy, moi drodzy, w końcu w Tarnowie. Generał Bem, no i Karpaty. Ale tutaj przede wszystkim właśnie to. Zobaczcie, nie rozpadły się, nie są w zbyt małych kawałkach. Doskonałe. Można to zrobić też z grzybami leśnymi w sezonie. Maślaki by się tu sprawdziły, ale takie też są kapitalne.
To park strzelecki założony w drugiej połowie XIX wieku, własność miejscowego bractwa kurkowego. Właśnie w tym parku stoi jeden z najważniejszych symboli miasta, no i miejsce ważne w ogóle dla historii naszej i naszej nie tylko. Otóż jest to mianowicie mauzoleum generała Józefa Bema. Bem spoczął pierwotnie w Aleppo w Syrii i w latach 20. XX wieku postanowiono, by przenieść jego szczątki i umieścić je właśnie w Tarnowie. Mauzoleum to zwykle coś, co symbolicznie mówi o bohaterze. Jednak w tym wypadku na jego szczycie mamy sarkofag z trumną generała Bema, opisany zresztą w kilku językach. Po tej stronie Bem Apo, czyli ojczulek Bem po węgiersku, po drugiej stronie po polsku, tutaj po turecku alfabetem arabskim. Dlaczego ta trumna spoczywa w sarkofagu tak wysoko? Bem pod koniec życia przeszedł na islam, zatem nie mógł być pochowany na katolickim cmentarzu. Dlaczego Bem przeszedł na islam? Czy dostał nagle jakiejś iluminacji? Nie. Z powodów czysto praktycznych najprawdopodobniej. Otóż chciał stworzyć legiony w oparciu o Turcję, legiony do walki z Rosją, legiony do walki w sprawie niepodległości Polski. No i do tego przejście na islam było konieczne. Polska jednak nie mogła pochować go na katolickim cmentarzu, więc to chyba jedyny wypadek, kiedy sarkofag i trumna są umieszczone tak wysoko. Jeszcze jedna rzecz. Otóż przed klatką schodową do domu, w którym się urodziłem, stały niemal identyczne kolumny, ale to nie dlatego, że ktoś tam chciał zrobić mauzoleum, już broń Boże nie w sprawie małego Robusia. Chodzi o to, że zarówno mój dom rodzinny, kamienicę, jak i to mauzoleum projektował ten sam człowiek, Adolf Szyszko-Bochusz. Wiele rzeczy pochodzących z przełomu XIX i XX wieku, które do dzisiaj funkcjonują w mieście, takich jak dworzec kolejowy, elektrownia czy też wodociągi, i takich, które nie funkcjonują już, takich jak linia tramwajowa, w zasadzie linię, Tarnów zawdzięcza temu oto dżentelmenowi, Tadeusz Tertil. Jego ojciec był jeszcze całkowitym Madziarem, natomiast Tertil, Tadeusz, był już całkowitym Polakiem. Prawnik, który osiadł w Tarnowie i łączył funkcję burmistrza miasta z posłowaniem zarówno do Krajowego Sejmu Galicyjskiego, jak i do Rady Państwa w Wiedniu. To jest pasaż jego imieniem nazwany, dzisiaj w remoncie, ale nie jest to remont całkowity, bo w budynkach w środku działają lokale. Miejsce nazywa się pół na pół, ale nie składa się z dwóch połówek, które się rozchodzą. To jest spójna koncepcja. Kuchnia autorska, miejscowa szefowa, pani Jadzia, inspiruje się wyraźnie kuchnią włoską, ale to jest to, co ona po prostu lubi gotować. Inspiruje się. Nie jest to inspiracja polsko-niemiecka, polegająca na przykład na tym, że robi się carbonarę ze śmietaną. No, zobaczcie. Pierożki przeróżne, niektóre niezwykle podniecające, a przynajmniej wszystkie te, które mam przed sobą. Raviolo z bobem. Tak, w środku jest farsz z bobu. To jest danie wegetariańskie, ponieważ jest posypane serem. Tutaj trójkąciki, czyli triangli. Jedne są z carbonarą, a drugie są z bolognese. Które są które? Zajrzyjmy, ale prysnęło, zajrzyjmy do środka. Wydaje mi się, że to jest carbonarowa emulsja i widzę wyraźnie, tak, nie ma w środku śmietany, jest emulsja z jajka i guanciale, czyli podgardle albo też policzki wieprzowe. Świetne. To jest miejscowy przebój. Już to kiedyś jadłem. Mianowicie kotleciki z boczniaków. Wersja wegańska, ponieważ ta mąka jest kukurydziana. Uszczknę tak.
żebyście nie tylko widzieli, ale też słyszeli. Pięknie chrupiące. Nieprzesmażone. Super. Tego na razie nie będę jadł, ponieważ to jest deser. Nie wiem, jak to po włosku nazwać. Paketti może, czyli takie pakieciki. W środku jest, a jakże, tiramisu. Zobaczcie, ono się pod wpływem ciepła, no bo było gotowane, teraz tutaj rozpływa i również eksploduje. A to jest przebój do piwa, mianowicie domowe frytki z batatów, różne sosy. Długa frytka. Super. Jeszcze, nie, bób. Bob lubi bób. Czy coś w tym jest dziwnego? To jest tylko teoretycznie sezonowa rzecz, ponieważ bób można mrozić i przez cały rok możemy się tym jakże niedocenianym warzywem cieszyć. Fawa przecież. Na tym całe Morze Śródziemne jedzie od czasów starożytnych Greków. Ciasto niezbyt miękkie, to ważne, bo takie powinno być. Moi drodzy, jedno jest pewne. Czas w Tarnowie został spędzony owocnie.